Jesteśmy na pustyni Tatacoa, to jest jedna z takich, uważam, że must have do zobaczenia w Kolumbii. Salento, piękne, wśród gór, palm, o kurde, ale tyłek. Kolumbia słynie z najlepszej kawy na świecie. Jest to podobno niepodważalne, no i jest naprawdę petardowa. Jesteśmy w kanionie Pelicula, czy jakaś tam, słuchajcie, nie ma informacji na ten temat praktycznie nigdzie. Kojarzycie, jak koń Rafał hasał aż do Pożygu? To ten źrebak też tak hasał. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Szkoda, że Wam nie pokazałem. Pojechaliśmy na ten jakże wspaniały statek taką drogą. Taka droga przez mosty i inne rzeczy takie, słuchajcie, że na przykład dwie rury rzucone i tyle, to jest most. I teraz płyniemy, taką oto barką płyniemy, słuchajcie, barka jest mocna, barka jest napędzana jednym małym silnikiem, a nie, przepraszam, są dwa, elegancko. Prąd jest silny, ale auto się zmieściło, przepłyniemy tam i jedziemy na pustynię. Gorąco niemiłosiernie, słuchajcie. Zobaczcie, jak tutaj jadą na górze. Autobus zawalony, kable nisko. To ludzi na górę wrzucili z bagażami i się teraz muszą chować przed gałęziami i przed kablami, żeby im twarzy nie porysowało. W Polsce tak też jeżdżą, co? Mamy kierowcę, słuchajcie. Mogę iść na emeryturę. Droga jest elegancka, jak to mówił kiedyś Julek. Jeden mostek jest pokonany, za nami, tutaj taki nieciekawy. No i niedługo będzie chyba ta pustynia w końcu. Witam na pustyni Tatacoa, czyli kolumbijska niby pustynia. Dlaczego niby? Bo dla mnie to nie jest pustynia. Jeśli tu jest roślin nawalone jedno przy drugim, mimo że większość z nich to kaktusy, to co to jest za pustynia? Pół świata by było pustynią wtedy, bo Argentyną jedziesz i tylko są właśnie łąki i ewentualnie właśnie potem w górach są takie miejsca, gdzie jest mnóstwo kaktusów i mniej więcej podobna roślinność i jakoś to nie jest pustynią. Natomiast pustynia Tatacoa jest na pewno ładną pustynią, która nie jest pustynią w mojej opinii. Dlatego przyjechaliśmy ją zobaczyć, przepłynęliśmy się barką i będziemy wieczorem znowu się lenić i będzie super. Tutaj jest mirador, nazywa się chyba Cusco, nie wiem czemu, więc idziemy go zobaczyć wysoko na górę i będzie zarąbisty widok. Jesteśmy na pustyni Tatacoa, to jest jedna z takich, uważam, że must have do zobaczenia w Kolumbii. No to nie jest taka typowa pustynia jak na przykład w Chile Atacama, bo kiedyś to był las tropikalny, po prostu wysek i tutaj taki kawałek placyku, no może nie placyku, ale większego placu jest właśnie taki bardzo suchy, rosną tutaj wielkie, wielkastyczne, jak to Julian mówi, kaktusy i naprawdę jest bardzo ładnie, fajne, podoba mi się. O, jakie ładne! Wow! A zobacz, jaki tu jest malowany. Ale korytarze. Takie kafelki natura ładne zrobiła. O kurde, ale labirynt, ale beka. Można tak iść. Dobra, wracam. No i doszliśmy. Wow, ale petarda. Szok, co? Fantastycznie. Przyjechaliśmy zobaczyć jeszcze jeden punkt widokowy. Tu jest bardziej biało, nie czerwono, więc jest tutaj tak. Też ładnie. Idziemy jeszcze na tamtą górkę. O kurczę, wszedłem w czyjąś kupę. Tu jest ładniej, tam jest ładniej już. A tam sobie zrobili taką werandę i
I można też odpłatnie sobie zrobić zdjęcie na werandzie. Ale my nie jesteśmy takimi fanatykami zdjęć, więc spadamy stąd. Bardziej nam się podobało tam, gdzie było czerwono, na poprzednim tarasie. Tutaj też jest petardzio. Ładnie, wszyscy wszystko widzieli. To spadamy. Wracamy. Czekamy już tutaj ładnie na prom. Chciałem wam pokazać to oto drzewo, które rośnie, nie wiem, czy na garbie innego drzewa, czy jak to nazwać, tak czy siak jest grubo. Zobaczcie, jakie kolacje serwujemy sobie. Owocki najwyższych lotów. Owocki, Julcia ma baję, ja też oglądam. Także karciory i jest super. Dzień dobry. Jesteśmy w takim ciekawym miejscu, do którego prowadziła taka droga. Idziemy zwiedzać kanion. Kanion, do którego praktycznie nie prowadzi żadna przewodnicza droga, że tak powiem. Trzeba to znaleźć poniekąd samemu. No i tyle. I idziemy oglądać, podobno jest fajnie. To jest palma, z której się robi chicha de palma, czyli takie winko jakby fermentowane z palmy i ono jest zazwyczaj bezalkoholowe. Chociaż pewnie alkoholowe też robią. No i idziemy dalej. Jesteśmy w kanionie Pelikula, czy jakaś tam, słuchajcie, nie ma informacji na ten temat praktycznie nigdzie. Myśmy się dowiedzieli od faceta, u którego spaliśmy na kempingu. Trafić tutaj też się prawie nie da. Przewodnik w mieście chce 1,5 stówy za to, ale to nie jest tego warte, ze względu na to, że przyjeżdżacie tu i za 2 dychy daje rękę. I za 20 zł ta pani z wami idzie, tylko trzeba wiedzieć, gdzie przyjechać. Ale nie jest to takie trudne, jakby się mogło wydawać. Dlaczego to nie jest takie trudne? No dlatego, że jedzie się jedną drogą na Pragę. 12-15 km się jedzie i jest taki dom i jest tam napisane ten kanion Pelikula, czy jakaś tam. I wtedy pani tutaj sobie chodzi i mówi, że za 5 zł od osoby może z nami tam wejść. No i wtedy mówisz, że wchodzisz i już. Tu jest most. A babcia lepiej przeszła. Im dalej w las tym kanionem, tym fajniej. Co mam sobie powiedzieć? Tu jest trochę chłodniej, bo jest cień i jest chyba niżej. Tam było wczoraj gdzieś pod 38 stopni na tej pustyni. Jak jechaliśmy dzisiaj było 36. Kobitka powiedziała, idźcie sobie tam na górę, ja wracam do domu. Babczek zrobi most. O. To nie ma wuja we wsi. Mój A mówiłem, że jest chłodniej? To tylko teoretycznie. Nie no, wracamy, tutaj nic się dalej nie dzieje. Mostów narobiliśmy po drodze kupę. Bardzo ładnie, fajnie. Jest bardzo ładny, ładniejszy nawet niż ta pustynia. No i skończyliśmy wycieczkę po kanionie. Jedziemy już w dół i w stronę krzyża kawowego tak zwanego. Będziemy już jechać. Zaczynam się na jakiś obiadek i tyle. Jedziemy. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Wyszliśmy prosto od fryzjera, dlatego możemy się pokazać. Proszę zobaczyć, jaki mój teściu elegancki. Kapelusze nowe kupione, tamte pojadą do Polski, bo mi się znudziły. Nie, żartuję, tak naprawdę chciałem po prostu je komuś dać. No i co? I jesteśmy w miejscowości Salento. Salento właśnie poniekąd również słynie z kapeluszy, ale też, że to jest urocze miasteczko, tak troszkę w środku gór. Taki Karpacz tych stron. Zobaczcie, jakie ładne, kolorowe rzeczy. Dużo restauracyjek i dużo fajnych rzeczy. Hola. Gracias. Polonia.
your feet and you make me crazy. No i co? Jest super bien, co? Super to wygląda wszystko, jest tu mega uroczo, mega przyjemnie i sympatycznie. Jest dość sporo turystów, ale jest naprawdę przyjemnie. Bardzo mi się tu podoba. Czego możecie nie wiedzieć? Do tego, że Kolumbia słynie z najlepszej kawy na świecie. Jest to podobno niepodważalne. No i jest naprawdę petardowa. I do tego ja sobie spróbuję takie ciasto, które tu mam. To jest z jakiegoś lokalnego owoca. Z cynamonem. Dobra. Pyszne. Kawka do tego. Petarda. Proszę bardzo, jak można jeździć? W Polsce tak nie można. Do więzienia chyba za to można iść. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, które się nazywa Valle de Cocoro. I czym się charakteryzuje? No właśnie tymi palmami pięknymi, które rosną tutaj tak śmiesznie i lekko z czapy. Dlatego przyjechaliśmy wam to pokazać, sami zobaczyć. I czadersko jest. Troszkę jeszcze pokażemy, bo się tu przejdziemy. Pojedziemy z powrotem do Salento. Wejdziemy na punkt widokowy, jeśli nas noc nie zastanie. I potem pojedziemy na agroturystykę jakąś tam kawową. Także lecimy, bo nie ma czasu. Kojarzycie, jak koń Rafał hasał aż do pożygu? To ten źrebak też tak hasa. Już druga pani w podobnym wieku, która ma włosy w kolorze denaturato. Zobaczcie, to jest miłość. Dupa za duża, iść się nie chce, to chłop na barana niesie. Musi kochać albo mu się chce. Julio, jak było tutaj na tych palmach? O, fajnie! I jeszcze mogłem być bardzo wysoko i mogłem tak się stulać aż do kampera. A chodź tu, pokaż, co wczoraj wyrwaliśmy. Hehe, pierwszego zęba nie ma. Ile dostałeś za zęba od wróżki? Za zęba dostałem od wróżki 100. Wow! Piona! Trzeba przyznać, że w Kolumbii zarówno Klaudia, jak i ja mamy się na co popatrzeć. Są naprawdę i ładne dziewczyny dość często i fajni faceci. W końcu! Ileż można jeździć po tej Ameryce? Trzeba było aż do Kolumbii przyjechać. No i do Rio można było. Salento. Piękne. Wśród gór, palm. O kurde, ale tyłek. Patrz jaki tyłek, Klaudia, ten w kapeluszu. Piękne miasto. Cud, miód i orzeszki ziemne. Wiecie, co to znaczy? Będzie trzcina cukrowa. Uhu! Nie ma kokosów, chociaż jest trzcina. Moje ulubione. Oprócz kokosa to jest moje ulubione. Kolumbia jeszcze nie zwiedzona do końca, ale już można powiedzieć, że na pewno dajemy mu wlepę. Przybij piątoka na końcu świata. Kolumbia jest super. ¿Te tomar ahí? Mało powiedziane. Idziemy. Wystarczy tego dobrego. Aż mi się w głowie zakręciło.